Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny filmik. Powiemy sobie co nieco na temat spalaczy tłuszczu, czym są, kto powinien je stosować. Ogólnie rzecz biorąc, spalacze tłuszczu to suplementy, które mają na celu wspomaganie utraty tkanki tłuszczowej oraz zwiększenie tempa przemiany materii. Dzielą się one na dwa rodzaje. Są to spalacze ze stymulantami oraz bez stymulantów. Te ze stymulantami zawierają kofeinę, natomiast te bez oczywiście jej nie zawierają. Zaletą tych, które posiadają kofeinę, jest ich silniejsze działanie, ze względu na to, że kofeina bardzo silnie działa termogenicznie oraz dodaje energii, więc może być również stosowana jako przedtreningówka. Natomiast spalacze tłuszczu bez kofeiny i bez stymulantów są stosowane przez osoby troszeczkę mniej aktywne, które mogą mieć problemy związane z układem krążenia, ze względu na to, że kofeina może powodować negatywne skutki wśród osób z niewydolnością krążenia bądź z jakimiś innymi problemami kardiologicznymi. Spalacze tłuszczu bez stymulantów są również używane przez osoby, które nie chcą przeciążać swojego układu nerwowego, który jest bardzo wrażliwy na działanie kofeiny, ze względu na to, że przyjmując kofeinę cały czas musimy zwiększać te dawki, w efekcie czego dochodzi do przemęczenia układu nerwowego. W momencie, gdy stosujemy kofeinę, pijemy taką kawę albo bierzemy spalacz tłuszczu, czy też przetreningówkę, jest fajnie, mamy dużo energii, natomiast w pozostałej części dnia, czy też na następny dzień, ten poziom energii jest znacznie niższy. Poza kofeiną w spalaczach tłuszczu znajdują się takie substancje, które mają na celu zwiększenie termogenezy, czyli zwiększają ogólną temperaturę ciała. Można wyróżnić również substancje takie jak chrom, które są tam w celu poprawy kontroli apetytu, jak i również regulatory poziomu wody w organizmie. Redukcja masy tłuszczowej bardzo często wiąże się z tym, że również należy zmniejszyć troszeczkę ilość wody w organizmie. Jeżeli chodzi o konkretne składniki, które występują w spalaczach tłuszczu, to możemy wyróżnić tak: kofeinę, kwasy CLA, L-karnitynę, synefrynę, kwas linolenowy, witaminy i minerały oraz różne dodatki w postaci ekstraktów roślinnych. I tak, kofeina działa stymulująco, pobudzająco, poprawia koncentrację, dodaje energii. Kwasy CLA poprawiają metabolizm tłuszczu, przez co wspierają utratę tkanki tłuszczowej. Takie same działanie ma L-karnityna, która powoduje, że komórki tłuszczowe znacznie chętniej, znacznie sprawniej są spalane w mitochondriach, czyli w takich piecach energetycznych, które znajdują się w mięśniu i odpowiadają za to, że ten tłuszcz jest jakby tak przepalany. Synefryna bardzo wydajnie zwiększa tempo przemiany materii. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego w składzie spalacza tłuszczu znajdują się witaminy i minerały. Ze względu na to, że spalacz tłuszczu powoduje utratę wagi, często też wiąże się to z utratą wody w organizmie. Razem z tą wodą oraz tłuszczem uciekają pewne witaminy i minerały. Ze względu na to trzeba zadbać o to, aby nie doprowadzić do ich niedoborów. W tym celu w spalaczach tłuszczu często znajdują się właśnie takie związki. Jakie są efekty zastosowania spalaczy tłuszczu? Po pierwsze, nasilają one tempo przemiany materii. Spalacze tłuszczu podkręcają termogenezę, przez co mogą przyczynić się do zwiększenia temperatury ciała. Jak stosować spalacze tłuszczu? Po pierwsze, skonsultuj się z lekarzem, czy możesz bezpiecznie ich używać. Po drugie, koniecznie przestrzegaj zaleceń na etykiecie. Jeżeli dopiero zaczynasz stosowanie spalaczy tłuszczu, zacznij od mniejszych dawek niż te sugerowane na etykiecie produktu. Jeżeli posiadasz spalacz tłuszczu zawierający stymulanty, takie jak kofeina czy też tauryna, nie stosuj ich wieczorem ze względu na to, że może pogorszyć się Twoja jakość snu. Możesz stosować je rano, wtedy dodadzą Ci energii oraz poprawią funkcjonowanie w ciągu dnia. Powinieneś również na bieżąco monitorować, czy występują u Ciebie skutki uboczne, takie jak nadwrażliwość, może występować biegunka, problemy ze snem, czy też jakieś inne zaburzenia. Jeżeli coś takiego się dzieje, zalecałbym zmianę produktu, ewentualnie zmniejszenie dawki tego, który posiadasz. Spalacze tłuszczu nie należy stosować permanentnie, ze względu na to, że organizm przyzwyczaja się w pewien sposób do ich działania. Co jakiś czas dobrze by było zastosować przerwę w suplementacji spalaczy, ewentualnie zmniejszyć delikatnie dawki. Jaki spalacz tłuszczu wybrać? Po pierwsze, musisz ustalić, na czym Ci tak naprawdę zależy. Jeżeli chcesz bardzo szybko stracić dość dużo kilogramów, wybierz te spalacze bardziej agresywne, które zawierają kofeinę oraz stymulanty. Natomiast jeżeli masz troszeczkę czasu, nie zależy Ci na tym, aby aż tak szybko pozbyć się wagi, wybierz te delikatne ze względu na to, żeby nie przeciążać układu nerwowego i nie doprowadzić do przemęczenia.
Skup się również na tym, aby wybrać renomowaną markę, która jest na rynku od lat, ze względu na to, że w spalaczach bardzo często wykrywano różnego rodzaju zanieczyszczenia innymi stymulantami, których nie było na etykiecie. Jaki spalacz tłuszczu rekomenduje się dla osób początkujących? Jako pierwszy spalacz zdecydowałbym się na tylko i wyłącznie kofeinę, ze względu na to, że bardzo silnie działa ona termogenicznie i to ona tak naprawdę odpowiada w głównej mierze za ich działanie. Może to być również spalacz z jakimiś dodatkami w postaci zielonej herbaty, czy też L-karnityny, żeby nie rozpoczynać przygody ze spalaczami od czegoś, co zawiera 15 składników. Jeżeli chodzi o czas stosowania jednego tego samego spalacza tłuszczu, to rekomenduje się od 4 do 8 tygodni. Po tym okresie należy zrobić delikatną tygodniową bądź dwutygodniową przerwę. Jakie są skutki uboczne stosowania spalaczy tłuszczu? Po pierwsze, może być to nadpobudliwość oraz problemy ze snem. Bardzo rzadko stwierdzano problemy żołądkowe, czy też jakieś inne zaburzenia układu trawiennego. Spalacze ze stymulantami mogą negatywnie wpływać na poziom ciśnienia, ewentualnie zwiększać tętno. Spalacze tłuszczu również mogą powodować problemy układu nerwowego, wywoływać lęki, nadpobudliwość oraz drażliwość. Długotrwałe stosowanie spalaczy tłuszczu u kobiet może doprowadzić do problemów związanych z układem hormonalnym. Spalacze tłuszczu z kofeiną, czyli te pobudzające, zaleca się stosować rano, ewentualnie przed treningiem, jeżeli ten trening jest ulokowany tak maksymalnie do godziny 18, ze względu na to, że kofeina po godzinie 18-19 może powodować problemy ze snem. Jeżeli zastosujesz spalacz tłuszczu w godzinach porannych, doda Ci on fajnie energii, spowoduje, że będziesz bardziej produktywny w ciągu dnia. Jeżeli zdecydujesz się, aby używać spalacz przed treningiem, zażyj go do 30 minut przed jednostką treningową. Jeżeli chodzi o stosowanie innych produktów razem ze spalaczami tłuszczu, to nie ma jakichś konkretnych, które bardzo fajnie powodują, że ten spalacz działa lepiej. On już sam z siebie jest bardzo wydajny. Natomiast jeżeli zastanawiasz się nad wrzuceniem jakiegoś białka, ewentualnie dodatkowych witamin, minerałów, czy też kreatyny, śmiało, nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. Jeżeli w ciągu dnia spożywasz dość dużą ilość kawy, dodatkowa ilość kofeiny, która znajduje się w spalaczu, może niekorzystnie zadziałać na Twój organizm. Jeżeli spożywasz jakieś leki przepisane przez lekarza, skonsultuj, czy bezpieczne będzie stosowanie również spalacza tłuszczu. Spalacze tłuszczu mogą również zawierać takie substancje jak efedryna czy też jochimbina. Są to bardzo silne stymulanty, znacznie mocniejsze od kofeiny. Mogą one bardzo silnie pobudzić oraz bardzo łatwo jest je przedawkować. Pamiętajcie, że spalacz tłuszczu jest tylko i wyłącznie dodatkiem do Waszej codziennej diety. Jeżeli nie kontrolujecie spożycia ilości kalorii w ciągu dnia, taki spalacz tłuszczu nie spowoduje magicznej utraty tkanki tłuszczowej. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, oczywiście zadajcie nam je w komentarzu. Do zobaczenia.